Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, ile razy dziennie kłamiecie? A może ile razy ktoś okłamuje was? Dzisiaj zagłębimy się w świat kłamstw, oszustw i manipulacji. Kłamstwo to nieodłączny element naszej codzienności. Czy może coś więcej? Mówią, że prawda nas wyzwoli, ale czy na pewno chcemy być wyzwoleni? W dzisiejszym odcinku odkryjemy, jak bardzo kłamstwo jest wpisane w naszą naturę, jak często sami siebie okłamujemy i jak świat wokół nas jest zbudowany na sieci małych i dużych kłamstw. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego politycy, sprzedawcy, a nawet najbliżsi kłamią nam prosto w twarz? Albo co gorsze, dlaczego my im w to wierzymy? Dzisiaj zobaczymy, jak głęboko sięgają korzenie kłamstwa w naszym życiu i dlaczego czasami, mimo wszystko, wybieramy słodkie kłamstwa zamiast gorzkiej prawdy. Przygotujcie się na odcinek, który może zmienić wasz sposób myślenia o sobie samych i ludziach wokół was. A może lepiej pozostać w błogiej nieświadomości? Zdecydujcie sami, ale pamiętajcie, po tym odcinku nic już nie będzie takie samo. Witajcie w świecie, gdzie każde słowo może być pułapką, a prawda jest tylko iluzją. Dzisiaj zagłębiamy się w psychologię kłamstwa, odkrywając, dlaczego nawet najbardziej moralne osoby czasem sięgają po ten zakazany owoc. Czy kłamstwo to zawsze zły wybór? Czy może to subtelna sztuka, niezbędna do przetrwania w świecie pełnym fałszu i manipulacji? Ludzie kłamią z różnych powodów, aby chronić siebie, oszczędzić czyjeś uczucia, albo po prostu aby dostać to, czego chcą. Oto kilka przykładów. Tak, kochanie, wyglądasz świetnie w tej sukience. Przepraszam, zaspałem. Nie, szefie, to nie ja zepsułem ten projekt. Brzmi znajomo? To tylko wierzchołek góry lodowej. Ale co kłamstwo robi z naszym umysłem? Czy stajemy się mistrzami manipulacji? Czy może ofiarami własnych oszustw? Psychologia pokazuje, że kłamstwo może być zarówno obronnym mechanizmem, jak i narzędziem agresji. To gra umysłów, w której każdy z nas bierze udział, czy tego chcemy, czy nie. Więc zanim przejdziemy do tego, jak rozpoznać kłamstwo, zastanówmy się na chwilę. Co skłoniło nas do kłamstwa ostatnim razem? Obrona, strach, czy może coś znacznie bardziej przebiegłego? To pytanie pozostawiam wam do przemyślenia. Przyjrzyjmy się bliżej temu, jak można rozpoznać mistrza kłamstwa w akcji. Oto sekrety, o których kłamcy woleliby, abyście nigdy nie wiedzieli. Zapomnijcie o wykrywaczach kłamstw i skomplikowanych technikach. Czasami to, co najbardziej oczywiste, jest najlepiej ukryte. Zaczynamy od mowy ciała. Czy wiecie, że kiedy ktoś kłamie, jego ciało często wysyła subtelne sygnały? Unikanie kontaktu wzrokowego, nerwowe dotykanie twarzy, czy nawet nadmierne gestykulowanie mogą być znakami, że coś jest nie tak. A co z głosem? Czy kiedykolwiek zwróciliście uwagę na to, jak ton głosu się zmienia, gdy ktoś próbuje was oszukać? Może być wyższy, drżący albo nienaturalnie spokojny. To wszystko ma na celu zmylić waszą czujność. Ale oto prawdziwa sztuczka. Prawdziwi mistrzowie kłamstwa są doskonałymi aktorami. Potrafią ukryć te drobne sygnały, co czyni ich prawie niewykrywalnymi. Jak więc ich rozpoznać? Klucz tkwi w detalu, w nadmiarze szczegółów, w niespójnościach historii, w zmianie tematu, gdy rozmowa staje się dla nich niewygodna. Więc następnym razem, gdy ktoś będzie próbował was przekonać do swojej wersji historii, zapytajcie siebie, co oni próbują ukryć. Czy to, co mówią, brzmi zbyt dobrze, aby było prawdziwe? Pamiętajcie, najbardziej skuteczne kłamstwa to te, w które sami chcemy uwierzyć. Zastanawialiście się kiedyś, co nauka ma do powiedzenia na temat kłamstwa? Teraz przyjrzymy się eksperymentom i badaniom, które mogą wydawać się wyrwane prosto z filmów szpiegowskich. Zacznijmy od klasycznego wykrywacza kłamstw, poligrafu. Choć wydaje się być czymś wziętym z filmu, to jego efektywność jest tematem gorących dyskusji. Mierzy reakcje fizjologiczne, ale czy faktycznie potrafi odróżnić kłamstwo od prawdy? Czy raczej stres od spokoju? Naukowcy nieustannie poszukują bardziej subtelnych sposobów wykrywania kłamstw. Eksperymenty związane z analizą mowy, obrazowaniem mózgu, a nawet sztuczną inteligencją otwierają nowe drzwi do zrozumienia, jak nasz mózg działa, gdy próbujemy oszukać. A co powiecie na to, że istnieją badania sugerujące, iż niektóre osoby mają naturalną zdolność do wykrywania kłamstw, jakby posiadały szósty zmysł? Czy to nie brzmi jak supermoc prosto z komiksu? Te wszystkie badania pokazują, że świat kłamstwa jest bardziej skomplikowany niż moglibyśmy przypuszczać.
A to, co na pierwszy rzut oka wydaje się nauką o wykrywaniu kłamstw, w rzeczywistości rzuca światło na złożoność ludzkiej psychiki i naszych interakcji społecznych. Teraz zastanówmy się, jak kłamstwo wpływa na nasze codzienne życie. Czy jesteśmy tylko biernymi obserwatorami w świecie, gdzie kłamstwo króluje? Kłamstwo w miejscu pracy, w polityce, w relacjach. Wydaje się, że wszędzie dookoła nas jest pełno fałszu. Jak to wpływa na nasze zaufanie do innych? Czy zaczynamy patrzeć na świat z większym sceptycyzmem? A co z kłamstwami, które mówimy sobie samym? Zasługuję na to. Zacznę jutro. Nie potrzebuję pomocy. Nie potrzebuję nikogo. Czy te małe, codzienne kłamstwa, które wydają się nieistotne, mogą prowadzić do większych problemów w komunikacji i wzajemnym zrozumieniu? Nie możemy też zapomnieć o mediach społecznościowych i świecie online, gdzie kłamstwo i manipulacja często idą ręka w rękę z kreowaniem idealnego wizerunku. Jak to wpływa na naszą samoocenę i postrzeganie rzeczywistości? Kłamstwo jest wszechobecne i wydaje się być nieodłącznym elementem ludzkiego życia. Ale czy musi tak być? Czy jesteśmy skazani na świat, w którym prawda jest luksusem, a nie normą? To pytanie zostawiam wam, drodzy widzowie. Nadszedł czas, aby zastanowić się, jak sobie z tym radzić. W końcu mimo wszystko musimy żyć w świecie, w którym kłamstwo jest codziennością. Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie, że kłamstwo jest częścią ludzkiej natury. Nie chodzi o to, aby się temu opierać, ale raczej nauczyć się rozpoznawać i radzić sobie z jego konsekwencjami. Kiedy odkryjesz, że ktoś cię okłamał, ważne jest, aby podejść do tego spokojnie. Zamiast emocjonalnej reakcji, spróbuj zrozumieć motywy tej osoby. Czasami ludzie kłamią nie ze złośliwości, ale z lęku, niepewności, a nawet chęci ochrony naszych uczuć. Ważne jest też, aby nauczyć się wyrażać swoje uczucia i oczekiwania w sposób otwarty i szczery. Otwarta komunikacja może być potężnym narzędziem w walce z kłamstwem. Pamiętajmy, że czasami prawda może być bolesna, ale to ona pozwala na budowanie silnych i zdrowych relacji. Pamiętajmy, że każdy z nas ma wybór. Możemy kształtować świat wokół nas poprzez nasze działania i słowa. Wybierając prawdę, budujemy bardziej autentyczne i silne więzi. Czyż nie o to właśnie chodzi w ludzkich relacjach? Mam nadzieję, że ten odcinek dał wam narzędzia do zrozumienia i radzenia sobie z kłamstwami, które napotykacie każdego dnia. Pamiętajcie, że choć kłamstwo może być częścią naszego życia, to prawda zawsze pozostaje najpotężniejszą walutą w naszych relacjach. Do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku. Bądźcie szczęśliwi i autentyczni.